Temat lekcji: przemiany gazowe. Pierwsza zasada termodynamiki. Przypominamy sobie równanie Clapeyrona. Może powiększę. P razy V równa się ilość moli razy stała gazowa razy temperatura w skali bezwzględnej. Rozszyfrujmy wszystkie te symbole. P ciśnienie, V objętość, T temperatura w skali bezwzględnej, czyli w stopniach Kelwina, R stała, uniwersalna stała gazowa, N małe liczba moli. Jeszcze raz przyjrzyjmy się temu równaniu. P razy V równa się N moli razy stała gazowa razy temperatura. Teraz zajmiemy się trzema najważniejszymi przemianami gazowymi, w których jeden z tych głównych parametrów opisujących gaz, czyli ciśnienie, objętość i temperatura, jest stały. No to zacznijmy od przemiany izotermicznej, w której stała jest temperatura. Czyli piszemy, że T równa się konstans. Przekształcamy to równanie tak, żeby obliczyć z niego ciśnienie. Czy przekształcamy, żeby po lewej stronie było tylko ciśnienie, a po drugiej wszystkie inne literki. Czyli po prostu dzielimy obie strony przez objętość. Tu jest to równanie już przekształcone, ale zapisujemy je w takiej formie, żeby wielkości, które się nie zmieniają, były po prawej stronie na początku, czyli ilość moli, stała gazowa i temperatura, a zatem jest objętość, oczywiście 1 przez V, czyli wielkość, która w tym przypadku może się zmieniać. No to widzimy, że wykresem zależności ciśnienia od objętości będzie hiperbola, czyli tak jakbyśmy mieli wykres funkcji y równa się 1 przez x z jakimś tam parametrem, czyli a przez x właściwie. Czyli wykresem jest parabola. No, wykres mamy z tej strony, tak? Na osi pionowej mamy ciśnienie, na osi poziomej mamy objętość. No i na razie ta dolna hiperbola nas interesuje. No właśnie, ale jakby wyglądał wykres tej samej przemiany, gdybyśmy również utrzymywali stałą temperaturę, ale gdyby ona była wyższa, czyli że T2 będzie większe od T1. No to spójrzmy na ten wzór jeszcze raz. Dla danej objętości V, ale dla większego T wartość ciśnienia P będzie większa. No to jak to będzie na wykresie wyglądało? Czyli dla danej wartości objętości V, dla temperatury wyższej będzie większa wartość ciśnienia, czyli tu P2. Czyli punkt wykresu dla danej objętości będzie leżał tu wyżej. Czyli to jest dla dowolnego punktu, więc każdy punkt wykresu dla wyższej temperatury, ale potem utrzymywanej jako stała, będzie leżał wyżej. Czyli dla temperatury w przemianie izotermicznej, ale dla wyższej temperatury mamy izotermę, bo tak nazywa się ta linia wykresu, leżącą wyżej niż izoterma dla temperatury niższej. Tak? Czyli mamy tu dwa wykresy. Ten wyższy wykres jest też dla przemiany izotermicznej, ale w temperaturze wyższej. No i tak to wygląda. Teraz przejdźmy do następnej przemiany, do przemiany izobarycznej, tu w punkcie 3. Czyli jest to przemiana, w której ciśnienie jest stałe. No to również przekształcamy równanie Clapeyrona, jeszcze raz je tu pokażę. PV równa się nRT. Przekształcamy je tak, aby też obliczyć z tego równania ciśnienie. Tak? Więc tu jest już równanie to przekształcone. O. I ponownie, ciśnienie stałe, czyli żeby obliczyć z niego temperaturę. Ale na początku mamy te trzy literki: ciśnienie,
ilość moli i stałą gazową, uniwersalną, ponieważ wszystkie te parametry akurat w tej przemianie się nie zmieniają. Zmienia się jedynie temperatura i objętość. No to widzimy nawet z tej zależności, że temperatura i objętość w tej przemianie są do siebie wprost proporcjonalne. Więc wykresem zależności temperatury od objętości będzie w takim razie linia prosta, wychodząca z początku układu. Jeżeli na wykresie, na pionowej osi będzie temperatura odłożona, a na osi poziomej będzie objętość. No i ten niższy wykres dla P1 równa się konstans obrazuje właśnie wykres tej przemiany w układzie, gdzie jest temperatura na osi pionowej, a objętość na osi poziomej. Ale właśnie, co by się stało, gdybyśmy również mieli przemianę izobaryczną, czyli ciśnienie byłoby stałe, ale byłoby wyższe niż w tym pierwszym przypadku? No to spójrzmy jeszcze raz na wykres. Jeżeli ciśnienie P jest większe, to przy danej objętości V temperatura będzie wyższa. A więc teraz na wykresie jak to wygląda, czyli przy danej objętości V dla większego ciśnienia temperatura będzie wyższa, to więc punkt wykresu mamy tu wyżej, dla temperatury T2. Czyli wszystkie punkty zależności wykresu obrazującego zależność temperatury od objętości w tym przypadku będą leżały wyżej, ale też będą leżały na linii prostej, ponieważ zależność będzie też wprost proporcjonalna, więc ta linia wykresu, linia prosta leżąca powyżej tej pierwszej prostej obrazuje przemianę też izobaryczną, ale gdzie to ciśnienie utrzymywane jako stałe jest większe niż w tej przemianie pierwszej, zobrazowanej wykresem tym niższym. Tak? Czyli już tą drugą przemianę omówiliśmy. A przejdźmy do trzeciej charakterystycznej przemiany, w której nie zmienia się trzecia wielkość, czyli objętość. Przemiana ta nazywa się przemianą izochoryczną, czyli objętość jest stała. Ponownie przekształcamy równanie Clapeyrona, czyli to równanie w tym przypadku tak, żeby obliczyć temperaturę. Więc to jest to równanie, nie temperaturę, możemy też temperaturę, ale raczej w tym przypadku się rysuje wykres zależności ciśnienia od temperatury, więc obliczamy ciśnienie. Tak? I tu już jest wzór przekształcony, gdzie obliczyliśmy ciśnienie. I też ponownie, że wszystkie te wielkości, które w tej przemianie nie ulegają zmianie, a więc liczba moli, stała gazowa, stała, jak sama nazwa mówi, wielkością stałą, i objętość, która w tej przemianie akurat jest stała, na początku umieszczamy, widzimy, że znowu ciśnienie i temperatura, te dwie wielkości, które ulegają zmianie w tej przemianie, są do siebie też wprost proporcjonalne, czyli wykresem byłaby linia prosta. I jeżeli na osi pionowej odłożymy ciśnienie, na osi poziomej temperaturę, to wykresem jest linia prosta i to jest ta wyższa linia tym razem. Dla V1 równa się konstans. Tak? To jest ta linia, pokażę, to jest ta linia wyższa. No i teraz to samo pytanie było, co by się stało, gdybyśmy zwiększyli objętość i potem ponownie utrzymywali stałą jego wartość. No to wykresem też będzie oczywiście linia prosta, ale teraz sprawdźmy, jaka ona będzie względem tej linii dla objętości tej poprzedniej. Więc pokażę jeszcze na wzór. Jeżeli objętość zwiększymy, ten stały parametr zwiększymy, to przy danej temperaturze teraz to wyrażenie będzie mniejsze, a więc również to całe wyrażenie będzie mniejsze. Czyli mniejsze będzie ciśnienie. Czyli jeżeli wcześniej przy tej temperaturze i objętości V1 mieliśmy tu punkt wykresu, to teraz będzie ciśnienie dla tej samej temperatury niższe. I to będzie dotyczyło również każdej innej temperatury. Nadal to będzie linia prosta, ale leżąca poniżej linii wykresu dla objętości mniejszej.
czyli tym razem większa objętość, to wykres leży nie powyżej, ale poniżej. Znaczy musimy wszystkie te 3 przemiany dobrze opanować, ponieważ później będziemy rysowali wykresy cykli znaczy termodynamicznych w różnych układach współrzędnych i trzeba wiedzieć właśnie jak się zmienia kąt nachylenia tej linii, albo czy izoterma jest wyżej, czy niżej. Zresztą o tym, jak wyglądają te przemiany w innych układach, to będzie na innej lekcji. Na razie uczymy się obrazować te przemiany właśnie w najczęściej wybieranych układach odniesienia używanych właśnie czy w zadaniach, czy w teorii, ale można w innych układach odniesienia, gdzie na osi jednej jest, która z tych 3 literek to może być dowolna. Na osi pionowej może być objętość, może być temperatura, może być ciśnienie, ale najczęściej spotykane układy są to właśnie w tych układach są te przemiany obrazowane, które przedstawiłem tu na rysunku. No i tyle na razie tego wstępu, jeżeli chodzi o przemiany gazowe. I jeszcze w ramach tej krótkiej takiej pierwszej lekcji, bo sprawdzamy, czy tą metodą możemy się uczyć, jeszcze znajdzie się tu miejsce na samą definicję pierwszej zasady termodynamiki, więc punkt teraz 5. Pierwsza zasada termodynamiki. No, najpierw musimy poznać nowe pojęcie, energia wewnętrzna. Tu jest oznaczona ona może to niewyraźnie E z indeksem W. E jako energia, W wewnętrzna. Również spotykane jest inne oznaczenie, duża literka U. Duża literka U oznacza też energię wewnętrzną, ale tu, żeby było jasne, że to jest energia wewnętrzna, więc to jest taki skrót E, energia, W ten indeks, że wewnętrzna. Co to jest? To jest suma wszystkich rodzajów energii, jaką posiadają cząsteczki i atomy danego ciała. No i teraz w punkcie B właśnie mamy tą pierwszą zasadę termodynamiki, czyli mówiącą o tym, w jaki sposób możemy zmieniać energię wewnętrzną. Czyli zmiana energii wewnętrznej równa się W, to jest praca, plus Q, czyli ciepło. Czyli zmiana energii wewnętrznej może nastąpić poprzez przekazanie energii w formie pracy lub w formie ciepła. Na czym polega różnica? Jeżeli mówimy o pracy, przypominam wzór na pracę, wartość siły razy wartość przemieszczenia razy kosinus kąta między siłą i przemieszczeniem. Czyli żeby była wykonana praca, musi być przede wszystkim makroskopowe przemieszczenie. Czyli na przykład w przypadku gazu zamkniętego w jakimś naczyniu, to że te ścianki naczynia, na przykład jeżeli tłok by zamykał od góry właśnie ten gaz, no to znaczy, że ten tłok musi się przemieszczać. Musi działać siła, no gaz działa siłą i my też działamy siłą zwykle równoważącą siłę gazu i o pracy wtedy będziemy mówili, gdy ten tłok będzie się przemieszczał, czyli w tym przypadku ścianki naczynia będą się przemieszczały, tak? Czyli wykonujemy pracę tak zwaną makroskopową. A ciepło, w przypadku ciepła to tak naprawdę też jest wykonywana praca na poziomie mikroskopowym. Znaczy polega ona na tym, że cząsteczki się zderzają ze sobą, albo zderzają się cząsteczki ścianek naczynia z cząsteczkami na przykład gazu doskonałego. I czyli w takim zderzeniu też jest wykonywana praca, ale na poziomie mikroskopowym, czyli nie widzimy zmian, nie są w ogóle żadne potrzebne zmiany makroskopowe, czyli ścianki naczynia nie muszą się przesuwać w żadną stronę, naczynie może się w ogóle nie zmieniać, ale właśnie na poziomie tym mikroskopowym jest też wykonywana ta praca, czyli możemy na 2 sposoby tą energię wewnętrzną zmieniać. Ale w tym wzorze też trzeba bardzo uważać kiedy to W i Q jest dodatnie lub ujemne. Więc jest oczywiste, że jeżeli nie ma wymiany energii w formie ciepła, czy Q jest równe 0,
no to energia wewnętrzna wzrośnie, jak w formie pracy gaz zyska energię. Czyli w tym wzorze to W wstawiamy dodatnie, jeżeli wykonanie pracy powoduje zwiększenie energii wewnętrznej. No i wstawiamy W ujemne, jeżeli wykonanie pracy powoduje zmniejszenie energii wewnętrznej. No i podobnie jest z ciepłem. Jeżeli nie ma wymiany energii w formie pracy, czy W jest równe 0, to wtedy to Q jest większe od zera, jeżeli powoduje, czy jeżeli w formie ciepła gaz zyskuje energię, i Q jest mniejsze od zera, jeżeli w formie ciepła gaz energię traci. Znaczy jest to istotne, ponieważ czasami w zadaniach lub w jakiejś analizie teoretycznej będziemy mówili o pracy konkretnych sił. I praca tych sił, na przykład praca siły gazu, jaką gaz naciska na przykład na ścianki naczynia, będzie na przykład dodatnia, a my do tego wzoru wstawimy W ujemne. Bo jak gaz wykonał dodatnią pracę, to wykonać dodatnią pracę oznacza stracić energię, a więc powodowałoby to zmniejszenie energii wewnętrznej, czyli to W byłoby ujemne, czyli trzeba uważać właśnie, że praca jakiejś tam siły może być dodatnia, ale w tym konkretnym wzorze będziemy wstawiali czasami właśnie pracę różniącą się znakiem od pracy obliczonej tam w innej jakiejś analizie. Tak? No to jeszcze tylko pokażę szybciutko tą część, czyli jeszcze jest widoczne. Zmiana energii wewnętrznej może nastąpić przeczytam ten tekst na razie, który jest poniżej, poprzez przekazanie energii w formie pracy lub w formie ciepła. W powyższej zależności W większe od zera, jeżeli układ zyskuje energię w formie pracy, W mniejsze od zera, jeżeli układ traci energię w formie pracy, i to samo dla ciepła, Q większe od zera, jeżeli układ zyskuje energię w formie ciepła, Q mniejsze od zera, jeżeli układ traci energię w formie ciepła. No i jeszcze tylko na koniec, w przypadku gazu doskonałego zmiana energii wewnętrznej równa się zmianie energii kinetycznej, chaotycznego ruchu cząsteczek. No dlaczego? Ponieważ żadnych innych energii, oprócz energii kinetycznej, gaz doskonały nie ma i żadne inne rodzaje energii oprócz energii kinetycznej nie ulegają tu zmianie. Więc w przypadku gazu doskonałego zmiana energii wewnętrznej gazu doskonałego będzie równa po prostu zmianie jego energii kinetycznej. A ponieważ my już wiemy, że energia kinetyczna gazu doskonałego jest powiązana z temperaturą w skali bezwzględnej, bo tak właśnie specjalnie zdefiniowaliśmy temperaturę w taki sposób, aby właśnie była powiązana z energią kinetyczną ruchu cząsteczek, to w jakimś stopniu, rozumiemy, nie będziemy zdziwieni, jeżeli energia wewnętrzna, jej zmiana będzie zależna od zmiany temperatury. Ale to już w kolejnej lekcji. Znaczy, to jest pierwsza lekcja tym systemem nagrywana i dopiero będę sprawdzał, czy jest to forma możliwa do realizacji. Więc na razie testuję, zobaczę teraz to nagranie i wtedy dopiero podejmę decyzję, czy kolejne lekcje mogą być też tak prowadzone. Dziękuję wszystkim za uwagę.